Witam Was serdecznie i zapraszam na naszą relację z tygodniowego pobytu na wyspie Kos w hotelu Aegean View Aqua Resort and Spa. Zapraszam do oglądania. Kos to jest wyspa i to jest wyspa dość wieczna. Na przykład dzisiaj jest taki dzień, że dość mocno wieje. To jest główny basen. Zaczyna się od 150 do 170. Tam w rogu jest taki mały brodzik dla dzieci. No i tu potem jest takie przejście, które ma około 50 cm, z tego co pamiętam. Także tu mamy znowu 50 cm i znowu mamy głęboki basen. I tak znowu następny mamy płytki, ten 50 cm, 60 cm. I ten kolejny, który jest tutaj. Z jednej strony fajna opcja, bo rodzice mogą sobie pływać w tym dużym basenie. Tutaj na przykład. A dzieci pływają sobie obok, bawią się w tym małym. Tylko zobaczcie, tu jest taki po prostu schodek. Momentalnie wysokość ze 60 przeskakuje na 160. Więc trzeba uważać. Tu jest bar, główny bar. Tutaj też są animacje wszelkiego rodzaju wieczorem. Mini disco, no i tam różne zabawy dla dzieci, a później wieczorem dla dorosłych. Tam jest drugi basen i on ma od 110 do 125, więc to jest taki nasz ulubiony, jeśli chodzi o pływanie, bo wzrostowo najbardziej nam pasuje. Hotel otworzył się 15 maja, dzisiaj jest 24, czyli tydzień temu. Tutaj pod zadaszeniem mamy fajne takie stoliczki, można sobie usiąść z pięknym widokiem na cały Kos, na marynę. Tam na dole na prosto jest marina, gdzie są te jachty główne, takie wiecie, prywatne raczej, a Kos Port jest troszkę dalej w lewą stronę. Do plaży mamy około 2,5 km. Jest tutaj postawiony bus, który jeździ od 9 do 15 w tej chwili co godzinę, zawozi i wraca 9:25 i tak dalej, i tak dalej. Czyli 6 takich kursów robi w ciągu dnia. Plaża jest kamienista, a po drugiej stronie, przy tych górach, te miasteczka, to jest już Turcja. Także można wybrać się na wycieczkę do Budrum z samego Kos. Jest bardzo dużo statków, które pływają. 20 minut trwa wycieczka. Stąd też oczywiście z Kos są inne statki dostępne na różne inne, na przykład na Trzy Wyspy czy coś takiego. Myśmy byli na Nisieros z Kardameni. Podlinkuję Wam filmik z tej wycieczki. Naprawdę polecam. Co prawda do Kardameni też jest kawałek. I jeżeli ktoś jest w tym hotelu i chciałby skorzystać z zorganizowanych wycieczek, nawet przez te polskie tutaj lokalne biura podróży, czyli Polki, które mieszkają tutaj i organizują, one tutaj nie przyjadą, czyli trzeba i tak zejść tam na dół do portu, czy raczej chociaż tutaj do tej mariny, żeby nas stamtąd zabrali, tutaj na górę nie wjeżdżają. Tu mamy główną restaurację, a na górze jest à la carte. Śniadania od 7:30 do 10, lunch
Jakiś tam rodzaj owoców. Codziennie były pomarańcze, banany, sery greckie. I też na śniadanie było ciasto. Raczej to były typu takie ciasta pieczone. Była też szarlotka. No i różne rodzaje takich babek naszych polskich. Więc naprawdę każdy na śniadanie mógł sobie coś dla siebie znaleźć. Która była przygotowywana na miejscu przez kucharza. Kiedy mieliśmy grecki wieczór, to były też suwlaki przygotowywane na grillu na zewnątrz oraz gyros wieprzowy. Ale tak naprawdę codziennie był inny smak. Nie zdarzyło się, żeby podczas całego tygodniowego naszego pobytu 2 razy zdarzyła się ta sama potrawa, jeśli chodzi też o mięsa. Tutaj też mieliśmy i królika, i wieprzowinę, i wołowinę, i indyka, i kurczaka, i codziennie ta ryba, tak jak mówię, do tego czy ryż, czy makaron, bulgur, fasolka, kapustka. Naprawdę dla każdego coś dobrego. No tu oczywiście ulubione nuggetsy z frytkami dla dzieci. Akurat grillowana papryczka. Tutaj coś na smak dakosów były przygotowywane i papryka faszerowana. To akurat był grecki wieczór, więc specyficzne były. Była codziennie baklawa i tutaj akurat takie bardziej greckie przysmaki były i codziennie jakiś torcik, który nawet jak się skończył, to zaraz dokładali następny. Mogliśmy sobie także sami przyprawami doprawiać to jedzenie. No i naprawdę był bardzo duży wybór oliwek. Spróbujcie oliwki, naprawdę przepyszne. Uważam, że głodnym człowiek raczej chodzić tam nie będzie. Poza tymi wyznaczonymi godzinami posiłku, także w barze przy basenie była dodatkowa lodówka, w której znajdowały się sałatka grecka w takich małych pojemniczkach, jogurt z owocami. Był też toster, który można było sobie kanapki z tej lodówki wziąć i podsmażyć, i owoce, a także taka patera z ciastami. No i lody, które były dostępne od rana do wieczora. Tu jest tablica z animacjami. Słuchajcie, to jest dalej przed sezonem, tak, bo my jesteśmy akurat koniec maja, więc jak widzicie 10:30 mamy stretching tu pod tym dużym drzewem, potem mamy aqua gym, w wodzie prowadzi Mike, water volleyball 15:30, dartsy 10:30, 12:30 hotel dance, nie było nic takiego jeszcze. No i tu też mamy program na cały tydzień. W sobotę nie ma atrakcji, więc kto przyjedzie w sobotę, niech się nie zdziwi, że nie ma żadnego mini-diska. Dzisiaj akurat jest piątek, to będzie muzyka na żywo. Zobaczymy. No i mamy mini klub dla dzieci. Mini klub jest tutaj. Też jest plac zabaw. Patrzcie, jak wieje. Przez to jest trochę chłodniej, może i lepiej. Tutaj jest plac zabaw. On wygląda w tej chwili w ten sposób. Jedno zjeżdżalnie, jakieś huśtawki, ale widzę, że panowie tutaj, pokażę Wam, przygotowują jakieś nowe atrakcje, także fajnie, na sezon będziecie mieli więcej atrakcji dla dzieci. O, tak wygląda mini klub i co dzień są inne atrakcje.
Jest mały minimarket. Można sobie coś tam kupić. Tutaj przyjeżdża autobus, czyli nas tutaj przywozi. Recepcja. Także jak Was zostawi tutaj, to idziemy w lewą stronę do recepcji. Wyjście pod górę, tędy wychodzimy, na górze jest parking. Co prawda przy ulicy, tu też jest parking, ale raczej tutaj mamy dla samochodów, które są zamówione pewnie. Więc tam trzeba wyjść sobie, zostawić auto. I tu mamy cały plan tego ośrodka. Także my jesteśmy koło recepcji. Plusem tego hotelu, słuchajcie, jest ilość basenów. Jest ich naprawdę dużo. Czyli nie ma to, że jest jeden główny basen, wokół którego wszyscy się gromadzą. Tylko co jakiś czas, co kilka pokoi jest basen. Tu mamy kolejny basen. Z tego nigdy nie korzystaliśmy. Ale też taki cichy, też z małym brodzikiem. Także to jest przygotowane też pod dzieci. Idziemy sobie na górę. Dobrze, to teraz Wam trochę opowiem, jak my go oceniamy tak naprawdę, słuchajcie. No ciężko nam się odnieść do tego hotelu, dlatego że to jest pierwszy raz, kiedy jesteśmy na jakiejkolwiek wyspie greckiej z opcją all inclusive. Przylecieliśmy tutaj z Tui. Też nam ciężko jest sobie porównać hotele na Krecie, dlatego że zawsze jeździmy sami, czyli sami mamy wynajęte auto, sami sobie szukamy noclegów bez opcji all inclusive, tylko raczej z dostępem do kuchni, my sobie sami tam przygotowujemy wszystko, jesteśmy bardziej niezależni, a jednak z all inclusive śniadanie, obiad, kolacja, wiadomo, no, o 2 ostatnie dni mamy wynajęte auto na te 3 dni, tak, więc zwiedzamy sobie troszkę więcej, więc już tutaj nie jemy obiadów, tylko przyjeżdżamy sobie na kolację. No ale no niektórzy, którym zależy, żeby wykorzystać pakiet all inclusive, no to raczej chcą wracać szybko do hotelu. Tutaj nie ma plaży takiej z barem, tak jak na przykład, no wiadomo, jak są inne hotele gdzieś blisko, pewnie jest jakiś bar przy plaży, też tu nie ma tego, więc jeżeli wybieracie się na plażę, to no, trzeba własny ekwipunek sobie wziąć. Więc my jak na razie korzystaliśmy tylko z Turcji, no i to jest nieporównanie, jeśli chodzi o Turcję i Kretę. Inny standard hoteli w ogóle, inny standard nawet tych aquaparków dla dzieci. Chciałam Wam teraz pokazać pokój, w którym mieszkaliśmy, ale najpierw Wam pokażę, jakich mieliśmy super sąsiadów. I jak się patrzy, tak mieliśmy gniazdo z ptaszkami. Mieliśmy przejścia z pokojem, ponieważ najpierw dostaliśmy pokój koło tego basenu sportowego, mniejszy. I ogólnie był spoko, gdyby nie to, że po prostu tam śmierdziało taką stęchlizną. I okazało się, że po prostu klimatyzator leje wodę do środka. Poprosiliśmy o naprawę, nie udało się, więc przenieśli nas do takiego 2-piętrowego apartamentu w cenie. W wejściu mieliśmy sofę i taką półkę, żeby położyć sobie tam buty. No i to była jedna z sypialni. Bardzo duże, miękkie łóżko. Do tego klimatyzator. Słuchajcie, no były 2 gniazdka, 3 w sumie, no ale w jednym był telewizor podpięty, więc my zawsze bierzemy ze sobą taki rozdzielnik. Tutaj wyjście na balkon, no i szafa. Szafa dość duża,
półki, a także safe, a z drugiej strony szafa wisząca z wieszakami. I powiem Wam, że sporo tych wieszaków, jak na hotele. Tutaj tak wyjście na taras i była też moskitiera, ale myśmy nie korzystali. W każdym pokoju był zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz lodówka. W lodówce była tylko jedna woda, która była w dzień przyjazdu i więcej nie było to uzupełniane. Słyszałam, że to jest standard w Grecji. Płaski telewizor, z większość niemieckich i angielskich kanałów. My bierzemy HDMI, laptopa i sobie podłączamy sami. No i klimatyzacja, która działa w tym pokoju osobno. Obok pokoju była łazienka. W łazience, czy w tym pokoju, czy w poprzednim, to jest po prostu wanna, gdzie można sobie też prysznic z tego zrobić, przyczepić na górze. Zestaw kosmetyków, płyny do mycia ciała, szampony, mydełka oraz takie bardzo fajne zestawy. Słuchajcie, w nim były płatki kosmetyczne do uszu, czyszczenia uszu, a także pilniczek. Myśmy mieli wannę z hydromasażem, ale nie korzystaliśmy z niej niestety. Okienko, fajnie, bo nie wszędzie są okienka, także można sobie wywietrzyć. I tak naprawdę na górę był drugi pokój. Fajna rzecz, słuchajcie, nawet jak światło było w nocy wyłączone, to z tego światełka wyjście ewakuacyjne było takie delikatne światło, więc nawet jeżeli dzieci w nocy chciały zejść z góry, to miały takie delikatne światełko. A poza tym te schody tak trzeszczały, że było ich słychać. No i tu jest drugie piętro, w którym były 2 łóżka złączone pojedyncze ze sobą, a dodatkowo było łóżko jedno, 3-osobowy pokój, płaski telewizor też był do oglądania i osobna klimatyzacja była też w tym pokoju. Tutaj akurat było dość głośno, jeśli chodzi o wieczorne rozrywki, po prostu było słychać z basenu wszystko, co się dzieje. Fajne takie miejsca, albo na schowanie się dzieci, albo na schowanie walizek. Szafa nieduża dla dzieci, no i ta klimatyzacja, która chłodziła. Ten apartament akurat, słuchajcie, był przy samym basenie, czyli wychodziliśmy tutaj na tarasie, stolik z 5 krzesłami, no i bezpośrednio wyjście do takiego jednego z basenów bocznych, a poza tym mieliśmy stąd piękny widok na Turcję.